Siemanko, moi kochani, witam Was serdecznie w ostatnim odcinku, który będzie przed moją kolejną wyprawą w Himalaje, no i później już w dalszą wyprawę. To jest ostatni odcinek właśnie z Tajlandii. Jak wiecie, ruszam w Himalaje. W Himalajach byłem już 2 lata temu, kiedy robiłem Everest Base Camp. Wow, ten gdzie tam poszedł? Ale jaja. Przed chwilą było takie lekkie trzęsienie ziemi, nagle wszystko się zaczęło tu trzęść, oni wszyscy wybiegli. No i wchodzimy na most Hilarego. 150 metrów długości i wisi na 200 metrach. Coraz bardziej biało już jest. Ja idę po śpiwór. Taka sobie wieś w górach. Była to naprawdę niesamowita wyprawa, do której niesamowicie byłem nieprzygotowany. I teraz jest zupełnie inaczej. Teraz naprawdę mocno trenuję, mocno się przygotowuję pod względem fizycznym, psychicznym. Moje umiejętności zwiększam. Chodzę na ściankę spinaczkową, maszeruję z plecakiem po paręnaście kilometrów, chodzę po schodach. Dzisiaj dołożyłem plecak 10 kg. 8 km za mną, mam zamiar zrobić 15. Jestem za połową. No, jest jeden punkt, którego nie mogę przejść. 3 albo 4 razy spadłem. Jeszcze parę razy wszedłem na innych trasach, ale teraz... O, chłopak też spadł. Teraz wchodzę co drugi stopień. Raz pojedynczo. I tak w kółko. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ czekają mnie 2 naprawdę mocne wyzwania. Będą 2 szczyty w Himalajach. Jeden to będzie Island Peak, a kolejny będzie to Ama Dablam. Ama Dablam jest takim szczytem, który jest drzwiami do tego, by iść na Mount Everest. Co też jest oczywiście w moim planie. Ale to jeszcze nie teraz. Na razie musimy się udać zdobyć te 2 góry. Jadę w sumie na 3 tygodnie do Nepalu, później wracam szybko przepakować plecak i ruszam w dalszą podróż. Podróż, która będzie trwała prawdopodobnie do końca roku, także będzie bardzo dużo kierunków i bardzo dużo fajnych odcinków do oglądania. Także na samym początku jeszcze Wam powiem, że cel mój w tym roku to 1 000 000 subskrypcji i odebranie mojego złotego znaczka od YouTube, czy złotego przycisku. Także jeśli ktoś z Was to ogląda, a wiem, że na pewno jest bardzo dużo takich osób, ponieważ widzę w statystykach, że 50% ludzi, którzy mnie oglądają, nie subskrybują kanału. Jeśli możesz to dla mnie zrobić, wciśnij teraz przycisk subskrypcja, bo bardzo mi to dużo pomoże i pomożesz mi zrealizować moje marzenia. Sama wyprawa nie będzie łatwa. To nie jest po prostu moja zwykła taka, wiecie, wyprawa, że sobie robię trekking jakiś. Tu już naprawdę będzie się trzeba wspinać. To będzie już coś mocnego, coś, czego nigdy wcześniej jeszcze nie robiłem, także podwójnie się po prostu cieszę z tego, że zrobię coś nowego, pokażę coś nowego. Seria z Himalajów ostatnio naprawdę fajnie się oglądało. Bardzo byliście zadowoleni z tego, jak to wyglądało, co mogłem Wam pokazać, jak się nie przygotowałem do tego. Chciałbym Wam powiedzieć tylko taką jedną sprawę, że ja jadąc w Himalaje ostatnim razem, jechałem sobie, wiecie, w bucikach, które sobie kupiłem na miejscu za 100 zł, w jeansach, zero żadnych tych, kurtkę miałem, to ją założyłem tylko raz, którą pożyczyłem po prostu na miejscu. Dodatkowo nie miałem śpiwora, dopiero w Nanche Bazar kupiłem sobie śpiwór, no bo kto by sprawdzał, ile jest stopni akurat w tym okresie, wiadomo, po co. Ale tym razem jest inaczej, tym razem naprawdę bardzo mocno się przygotowuję i no, nie chcę popełniać błędów, ponieważ każdy błąd może kosztować mnie to, że wyprawa po prostu się nie uda. A bardzo chcę, żeby się udała, bardzo i to tak z całego serca, dlatego się do tego przygotowuję. Sprzęt będę miał totalnie profesjonalny, kupuję wszystko tak jak ma być, resztę pożyczam od mojego kolegi. Tutaj wyprawa to już będzie wspinaczka, wiecie, już będą liny, będą raki. Także muszę mieć profesjonalny sprzęt. Idę tam z tym samym biurem, co szedłem na Everest Base Camp, z tym biurem z Nepalu, od mojego znajomego, czyli Good Vibe Adventure. On załatwia mi Sherpę, który będzie ze mną szedł. Dodatkowo portera, czyli tragarza, który też będzie niósł nasze rzeczy, te, które już będziemy potrzebować wyżej, powyżej Base Campu. Ale ten to niesie. Jest to większe od niego.
No ekscytacja coraz większa. Powiem wam tak, że jeśli to oglądacie w sobotę, to zostały 3 dni do mojego wyjazdu do Nepalu i tydzień do startu. Czy biorę pod uwagę to, że może mi się nie udać? Jasne, że tak. Wiecie jak jest, znaczy może nie wiecie, dlatego wam powiem. To są góry i to są już wysokie góry. Island Peak ma 6200, jakoś tak, a Madablam 6800. To jest prawie 7000 metrów. To naprawdę ogromna góra i to jest bardzo techniczna góra przede wszystkim. O tym też musicie wiedzieć, że tam nie będzie łatwo wejść, to nie będzie tylko wejście, to będzie wspinanie się i wszystko się może nie udać. Zawsze mam to z tyłu głowy i nawet mi mówił mój przewodnik, w sumie nie przewodnik, tylko ten znajomy z agencji, że jeśli coś się nie uda, no to będzie tylko moja wina. Ja tracę wtedy pieniądze, bo wszystko będzie i tak opłacone. Także żebym się dobrze przygotował i żebym się nastawił na to, że może po prostu mi się nie udać ze względu na to, że to jest moja taka pierwsza wspinaczka. Będę na pewno chciał się dobrze zaklimatyzować, bo aklimatyzacja jest na pewno bardzo ważna, żeby choroba wysokościowa mi nie rozwaliła głowy. Popełniłem ten błąd właśnie jak byłem na Kilimandżaro, nie zrobiłem dobrej aklimatyzacji. 2 godziny 15 za nami. Zaczęła się chyba choroba wysokościowa. Albo od wiatru, bo cały czas wieje zimny wiatr. Musiałem już tabletkę teraz zjeść na jakąś przeciwbólową, bo tak zatoki bolą. Kręci się w głowie krok za krokiem. No, strasznie się w głowie kręci. Wymiotować się chce. Nie jest dobrze. Jest naprawdę masakra. Przejebane jest. Mamy parę wniosków do kolejnej wyprawy, co? Zdecydowanie. Na pewno dłuższa aklimatyzacja. Cały czas głowa boli. Żygać się chce. Kamil też żygał w sumie. Ja to staram się powstrzymać też, ale jest bardzo blisko. No i na pewno ubrania. Źle się ubraliśmy trochę. I źle się to dla mnie skończyło. Mogło się skończyć jeszcze gorzej oczywiście, bo udało mi się zdobyć Kilimandżaro. Cały atak szczytowy praktycznie chciałem się wymiotować, głowa mnie bolała i wiecie, lunatykowałem, a nie szedłem normalnie. Także tu też się może coś wydarzyć, ale tutaj właśnie zakładam więcej dni. Specjalnie jadę na 3 tygodnie do Nepalu, żeby się przyzwyczaić do tej wysokości. Nie chcę się śpieszyć, chcę iść powoli, chcę dobrze pić, wiecie, uzupełniać wszystko, co potrzebuję i zrobić to naprawdę z głową. Bo chcę zdobyć te szczyty po prostu. Najpierw trzeba od tego zacząć. Jak sobie o tym pomyślę, ale na razie wiecie, na razie to są tylko marzenia, bo to naprawdę kosztuje bardzo dużo pieniędzy, żeby sobie wejść na taki Mount Everest, żeby próbować wejść na Mount Everest, bo to nie jest tylko takie opcje. Najbardziej mi się chce śmiać, jak ludzie się mówią, jak masz pieniądze, to Szerpowie cię wniosą na górę. Szerpowie nie dadzą rady zwyciężyć waszej choroby wysokościowej, nie dadzą rady zwyciężyć za was mrozu, waszych odmrożeń, wszystkiego i psychiki przede wszystkim. Nikt was tam nie wniesie po prostu na górę. To jest takie pieprzenie ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, czym jest Mount Everest i na siłę sobie szukają po prostu, żeby jakoś innym umniejszać. Nie wiem po co. Nie ma wyższej góry niż Mount Everest. Jest to komercyjna góra oczywiście, dużo wypraw jest każdego roku, ale też dużo osób ginie każdego roku. To nie jest po prostu górka, tylko najwyższy szczyt świata. Pytam go czegoś, specjalnie ubezpieczam się na tą podróż. Tak, oczywiście, ubezpieczenie, które mam wykupione całoroczne na cały świat, nie obejmuje wyprawy w góry powyżej jakiejś tam wysokości. Także musiałem kupić specjalne ubezpieczenie, takie górskie. Dziwo nie było jakieś drogie, jestem bardzo zaskoczony, ponieważ płaciłem chyba 250 zł na rok. A pokazuje mi, że mam, wiecie, w razie czego jakiś ratunek do 100 000, mam zapewnione leczenie do iluś tam i tak dalej, i tak dalej. I to z PZU najdroższe ubezpieczenie chyba, także całkiem spoko. A wiecie jak jest, ubezpieczenie nie trzeba mieć. Ostatnim razem, właśnie to jest kolejne moje nieprzygotowanie, ostatnim razem jak poszedłem na Everest Base Camp, nawet nie miałem ubezpieczenia takiego, które powinienem mieć, bo nawet nie wiedziałem o tym, że muszę mieć. Totalnie byłem wtedy nieprzygotowany. Totalnie poszedłem na wariata. No i szybko wszystko się zweryfikowało. Chociaż tak całe szczęście, że nic się nie stało. Ile rocznie kosztują twoje wyprawy? Czyli moje. Twoje, czyli moje.
Twoje, Piotrek, do Ciebie mówię. No, zależy, wszystko zależy od tego, gdzie jadę i czy muszę oszczędzać, czy nie. Wiadomo, są lepsze kierunki, tańsze, a są takie droższe. No, w tamtym roku ogólnie podróże dużo mnie kosztowały. Myślę, że spokojnie wydałem jakieś 300 000 złotych na podróże. W tym roku wydaje mi się, że będzie to jeszcze więcej. Ze względu na to, że właśnie mam takie wyprawy jak ta, która jest dość kosztowna. Będzie Islandia, będzie Grenlandia, będzie długa podróż też po Rosji, będzie Mongolia, Stany Zjednoczone przez 3 miesiące, później Ameryka właśnie tam południowa i dokończenie tych krajów, w których jeszcze nie byłem. No dużo jest takich kierunków, które będą kosztowne właśnie. Chociaż samej Rosji na przykład podobno nie jest wcale drogo, także tam może nie wydam nawet za wiele, ale za to w Stanach Zjednoczonych, będąc tam przypuśćmy 2,5 miesiąca albo 3 i podróżując kamperem, wydam na pewno bardzo, bardzo dużo siana. A jeszcze dodatkowo chcemy to troszkę zmiksować, bo na przykład 2 tygodnie jedziemy, tydzień płyniemy na jakiś rejs, później na przykład znowu jedziemy 2 tygodnie, później lecimy gdzieś na jakąś wysepkę, na Hawaje na przykład. Wiecie, no chcemy zrobić tak, żeby było fajnie, żeby dobrze Wam się oglądało, żeby nie było nudno, żeby cały czas się coś działo, no ale to wszystko wiąże się wtedy z kosztami. Ale nie ma co narzekać, YouTube daje radę, z roku na rok płaci coraz lepiej, także tylko się cieszyć. Piękny zachodzik, ale powiem Wam, że pogoda już się popsuła, już codziennie praktycznie pada, dziwne, dużo szybciej pora deszczowa niż w każdym roku. No ale cóż, dzisiaj jest pięknie. Gdzie jadę dalej? Później po tym. No to tak, po tym jak będę 3 tygodnie w Nepalu, następnie wybieram się do Timoru Wschodniego. Od razu z Nepalu tam będę leciał. Nie wiem, co jeszcze z moim całym sprzętem. Czy go wyślę po prostu do Tajlandii, czy będę go taskał ze sobą do tego Timoru i tam po prostu w pierwszym jakimś hotelu go zostawię i parę dni sobie pojeżdżę po Timorze. Tego jeszcze nie wiem, to się wszystko okaże. Ale taki jest plan, bo Timor Wschodni to jest jeden tutaj właśnie taki kraj, w którym jeszcze nie byłem. Później wracam, szybko muszę przepakować torbę i lecę do Mongolii, a z Mongolii jadę do Rosji. Także możecie już oficjalnie się o tym dowiedzieć, że w czerwcu będę podróżował po Rosji. W czerwcu będziecie mieli serię dokładnie z Rosji na moim kanale. Też będzie co oglądać. Cała Mongolia zresztą też będzie niesamowita, bo Mongolia to jest taki kraj, taki dziki, wiecie, tam spanie w tych jurtach, podróżowanie po tej Mongolii i tak dalej. Jeszcze nie wiem, jak to dokładnie zrobię. Nie mam jeszcze jakiegoś takiego planu dokładnie ustalonego. Czy będę po prostu podróżował, nie wiem, jakimś motocyklem, tak jak polo na przykład, czy jakoś inaczej. Chociaż ja bardziej się skłaniam do tego, że po prostu będę podróżował koleją transmongolską, czyli będę podróżował pociągiem od miejsca do miejsca, nagrywał, no i jechał dalej. Co do samej Rosji. W Rosji spędzę 3 tygodnie na pewno. Czy więcej, nie wiem, okaże się, bo później po Rosji mam zamiar odwiedzić jeszcze Gruzję, Azerbejdżan i Armenię. No i później na wakacje do Europy sobie przyjechać. Także muszę to wszystko dobrze rozmyślić, jak to zrobić. Załatwiam właśnie, jestem w trakcie załatwiania wizy. Wszystko idzie dobrze. Jeśli ktoś z Was myśli, że ciężko jest dostać tę wizę, to się myli, bo wcale nie jest ciężko. I za niedługo ją będę miał już. Powiem Wam, że nie mogę się tego doczekać, żeby zobaczyć Syberię, zobaczyć Bajkał. Każdy, kto podróżował po Rosji, każdy z moich kolegów, podróżników mówi, że Rosja jest naprawdę niesamowita, że są piękne tam, piękna natura ogólnie. Także to będzie super. Jak będę radził sobie z zimnem? Jak wiadomo, będzie tam bardzo, bardzo zimno. I tego się obawiam najbardziej. Ale powiem Wam tak, uświadomiłem sobie ostatnio,
jedną rzecz, że nie ma złej temperatury, jest tylko złe ubranie. Dlatego tym razem biorę bardzo, bardzo dobre ubranie, żeby nie dopuścić do tego, żeby mi było zimno. Wiadomo, że i tak w tych guest house'ach, w których się zatrzymujemy po drodze, no będzie zimno, no nie ma tam ogrzewania, także będzie zimno. Jest tak okropnie zimno już. Masakra. Teraz już jest -5. Sypie cały czas śnieg, zaraz wam to pokażę. Później w namiocie, jak będziemy spać w obozach, w pierwszym, drugim, trzecim, no też będzie zimno, bo to jest namiot jednak. W basecampie też będzie zimno, bo też namiot. No ale dlatego się trzeba ubezpieczyć dobrze. Dzisiaj byłem właśnie kupić takie gorące, wiecie, rajtki, do tego koszulki termoaktywne. No nie, no na pewno bardzo dobrze się przygotuje. No to nie jest ten Piotrek, który 2 lata temu, który sobie pojechał na wariata w dżinsach w Himalaje. Także tego możecie być pewni. Chcę, żeby mi to wyszło, także zimno na pewno mnie nie złamie, a przynajmniej nie pozwolę na to. Wiadomo, tak wam mówię, no nic za wszelką cenę. Zdrowie jest najważniejsze dla mnie i tak zostanie. I no, powiedzieli mi mniej więcej, co mam zabrać. Jeszcze inni ludzie mi też podpowiadali. Jestem przygotowany. Powiedzmy, że jestem przygotowany na to. Bo samo zimno. No dobra, zobaczymy. Ale myślę, że dam radę. Na ile dni wcześniej jedziesz do Katmandu? Do Katmandu lecę na 4 dni. Po pierwsze, ze względu na to, że Katmandu już jest na dość dobrej wysokości. Ja tutaj jestem cały czas na poziomie 0. Moja głowa musi się... Czekajcie, bo nie jestem za ciemny. Moja głowa musi się na pewno trochę przestawić. Musi się zaaklimatyzować. I myślę, że 4 dni spędzone tam będą ok. Później jak polecimy do Lukla. Lukla jest chyba już na 2800. Także tam już będzie kolejne przewyższenie. Później aklimatyzacja. Oczywiście będzie Nanche Bazaar robiona też. Myślę, że zrobię to bardzo mądrze. Nie chciałbym, żeby mi właśnie to popsuło, no. Bo choroba wysokościowa to jest coś, z czym jak złapię konkretnie, no to jest ciężko wygrać. Ale jeszcze druga sprawa jest taka, że w Nepalu możecie iść do apteki, możecie sobie kupić leki, które są właśnie na choroby wysokościowe. Ja na pewno takie leki też będę miał. Będę się starał bez nich iść, ale leki i tak wezmę. Bo nawet ostatnim razem, jak byłem na Everest Base Camp, to 3 razy zdarzało mi się zjeść po pół tabletki właśnie na wyrównanie tego w głowie i bardzo dobrze działało. Wiem, że ludzie tam mówią właśnie w Himalajach, że to już jest taka ostateczność, że najpierw się bierze jakiś paracetamol albo coś, żeby zredukować ten ból głowy, a na samym końcu dopiero tamte leki. Ale ja wtedy brałem, wszystko było dobrze, także myślę, że teraz też będzie. Powiem wam, że tak, jak sobie o tym cały czas myślę, teraz to jestem taki pozytywnie nakręcony. W ogóle za 2 dni muszę lecieć do kolegi mojego, tutaj akurat na północ Tajlandii, odebrać cały sprzęt, a może nie cały, ale większość sprzętu, bo pożycza mi, no bo firma, z którą się umówiłem, że po prostu będę z nimi współpracował, troszkę mi wystawiła, no może nie troszkę, a bardzo mi wystawiła. 2 tygodnie przed wyprawą nagle zadzwonili, że nasza współpraca się nie uda. Mega słabe zachowanie. No ale cóż, trudno. Poradziłem sobie jakoś to, co tam z najważniejszych rzeczy pożycza mi kolega, bo on też 2 razy próbował zdobyć Anuma Dablan. Był w Himalajach już. Na resztę sobie dokupię. Fajne jest to, że w Katmandu macie tyle tych wszystkich sklepów, tyle macie możliwości, że nawet jak czegoś nie będę miał, przylatuję tam, rozkładam cały sprzęt, przychodzi szerpa, mówi mi, czego brakuje, co jeszcze muszę kupić, co skompletować, co on mi pożyczy. No, tak będzie, no. Powiem wam, że dość sporo tego wszystkiego jest. Naprawdę dość sporo. Potrzebuję, nie jeżeli mieć swój plecak ze sprzętem, bo ostatnio jak kompletowałem sprzęt, to wyszło mi, że z 10 kg, no może z 8 kg to mam samego sprzętu, które muszę zabrać ze sobą w Himalaje. A plus dodatkowo sprzętu elektronicznego. A gdzie tam jeszcze cały ten sprzęt spinaczkowy, i gdzie tam jeszcze ubrania, buty, przecież butów muszę wziąć 3 pary. Albo 2 wezmę, zobaczymy jeszcze, ale powinienem wziąć 3.
wiecie, kurtki, kombinezon i tak dalej, no to tego jest naprawdę bardzo dużo. Ile kosztuje taka wyprawa? No to tak, za same bilety, żeby tam, znaczy wiecie, no trochę mi inaczej powiedzieć, ile was by kosztowało, ile mnie, no bo was dolecieć z Polski, a mnie stąd dolecieć, to jest troszkę inna cena. Za bilety zapłacę jakieś 2500 zł mniej więcej. Później hotel na miejscu i tak dalej. No myślę, że czekajcie, muszę to policzyć. Dobra, nie będę mówił dokładnych kwot, ale sama wyprawa z tymi zezwoleniami, z szermą, z opłaceniem jedzenia, z obozem i tak dalej, wychodzi mi $6000. No a do tego mam po prostu jeszcze dodatkowe inne koszty, które są takie jak bilety, żeby tam dolecieć, hotel w Katmandu, jakieś jedzenie w Katmandu, dodatkowo wszystkie rzeczy. Pomyślcie, że jakbym chciał sam zakupić cały sprzęt, który potrzebuję na tą wyprawę, to sam sprzęt kosztowałby mnie tak mniej więcej około 30 000 złotych. No, mega drogo. Bo sam sprzęt około 30 zł, wyprawa kolejne pewnie 30 000 ze wszystkim by mnie mogła kosztować, to takie coś kosztowałoby około 6 dych. Sporo kasy, serio. No. Dlatego jak ktoś mi ostatnio pisał w komentarzach, co nie stać cię, żeby sobie samemu wszystko opłacić, sam sprzęt i tak dalej. Tak, ale jeśli ja się dogaduję z jakąś firmą na współpracy, gdzie ja im robię reklamę za to, a oni mają mi dać sprzęt, no to wiecie, no stać, no okej. No ale zawsze jak ktoś może pomóc, no to jest lepiej, żeby pomógł, no bo to jest dość drogie. Tak jak ludzie na przykład idą na Mount Everest, no to wyprawa na Everest to jest około 200, 300, a nawet 400 000 złotych. To są naprawdę kosmiczne pieniądze. No ale tam wtedy się praktycznie 2 miesiące trzeba spędzić. Wiadomo, że same ataki szczytowe, sama trasa i tak dalej, to jest parę dni. No ale zawsze trzeba czekać na to okno pogodowe, trzeba robić aklimatyzację i tak dalej. No, naprawdę droga zajawka. Ale jeśli to mi się uda, to od razu teraz tutaj Wam mówię, że jeśli uda mi się zrobić Amadablam, a myślę, że się uda. Jestem dobrze przygotowany i fizycznie, i psychicznie, i sprzęt będę miał dobry. No trochę szczęścia mi potrzeba, żeby wszystko poszło tak jak powinno, żeby pogoda była dobra, żeby nie było wiatru za dużego, żeby śnieg nie sypał. No to jeśli mi się to uda zrobić, no to albo w przyszłym roku, albo za 2 lata idę na Mount Everest. Taki jest mój cel. Także trzymajcie kciuki. Co z Alą teraz? Miała iść. Powiem Wam w ogóle, jak to wygląda ta sytuacja. Wyprawę w Himalaje zaplanowała sobie Ala. Ala miała iść tam z koleżanką i ja po prostu miałem do nich dołączyć. Z racji tego, że ja miałem teraz swój inny plan, miałem od razu jechać do Mongolii, miałem robić Rosję i tam dalej później gdzieś pojechać jeszcze. I tak miało to wyglądać. Ala mówi, nie no Piotrek, jedź z nami, fajnie, chociaż część trasy z nami przejdziesz, bo one miały iść na Everest Base Camp, to co robiłem 2 lata temu. A ja miałem po prostu w pewnym momencie odbić, iść na Island Peak, no i później po Island Peak do obozu pod Amadablan, Base Campu dokładnie pod Amadablan, no i wchodzić na Amadablan. No i wyszło tak, że niestety Ala zachorowała, przywiozła z wakacji życia chorobę, dokładnie ugryzł ją komar, złapała dengę. Jeśli ktoś nie widział, no to Ala ostatnie parę dni spędziła w szpitalu. No i niestety po tym nie jest w stanie pojechać w Himalaje. Nie ma nawet najmniejszej opcji, żeby jej się to udało, bo denga strasznie osłabia i wykańcza cały organizm. No i nie ma szans. No i wszystko to tak naprawdę, co ona zaplanowała, no to teraz ona nie jedzie, a ja jadę sam. No bo już też wszystko miałem ustawione, przez cały miesiąc trenowałem ciężko i też już nie chciałem tego odmawiać. No i wyszło jak wyszło niestety, ale będzie musiała sobie to przełożyć tę wyprawę na przyszły rok. Ale może wtedy ja pojadę znowu i zrobię też znowu inny szczyt jakiś. Zobaczymy. Jaki kraj chcę odwiedzić jako ostatni?
Nie mam takiego, który chciałem jako ostatni. Pamiętam zawsze, jako setny kraj chciałem, żeby to był Afganistan, bo miałem tak, że ten Afganistan naprawdę był taki, że chciałem powiedzieć, ok, moim setnym krajem był Afganistan właśnie. No a okazało się, że była to Estonia. Także nie całkiem mi to wyszło. A jaki będzie ostatni kraj, no nie wiem. Prawdopodobnie będzie to jakiś kraj w Afryce, na raczej 99% będzie to ostatni kraj w Afryce, ponieważ jeśli w tym roku zamknę Europę, Antarktyda zrobiona, zamknę Amerykę Północną, Południową, czyli 4 kontynenty już będę miał zamknięte. Z Azji zostanie mi tylko prawdopodobnie 1 lub 2 kraje na przyszły rok, czyli w przyszłym roku zamknę całą Azję. W przyszłym roku robię po kolei wszystkie kraje na Oceanii, jest ich tam chyba z 10, czyli Australia, Oceania będą też zamknięte, będą miał 6 kontynentów już całkowicie zamkniętych w przyszłym roku. Wszystkie kraje, które już tam po prostu będą zwiedzone, odwiedzone przeze mnie, zostanie mi tylko Afryka. W samej Afryce macie 54 kraje. Ja byłem już chyba w 28, jakoś tak, no wydaje mi się, że większość już właśnie odwiedziłem. W przyszłym roku też na pewno jakieś odwiedzę. W tym roku już w Afryce nie będę, raczej się nie wybieram, ale w przyszłym roku na pewno też parę z nich odwiedzę, no bo na przykład fajnie mam, ja w sumie bardzo fajnie to zaplanowałem sobie, bo ktoś może pomyśleć, że pewnie jak się podróżuje, to te najgorsze kraje się zostawia na koniec, a u mnie to było zupełnie inaczej. Ja nie zostawiałem właśnie ostatnich krajów na koniec, tylko ja już wszystkie te najgorsze mam zaliczone. No bo, no dobra, też nie wiadomo, co można powiedzieć jako najgorsze, ale zostało mi mało takich, które wzbudzają we mnie emocje takie, że wiem, że jak tam pojadę, no to może być nerwówka trochę. No, a reszta była. No, ale i tak w tym roku będą fajne kierunki. Nie dość, że była Korea Północna, to będzie jeszcze Rosja, będzie na pewno jeszcze Haiti, będzie Wenezuela. Co jeszcze z takich krajów ciekawych będzie? Coś tam jeszcze na pewno się znajdzie. Powiem Wam, że w ogóle sama podróż po Stanach, którą mamy zamiar zrobić w drugiej połowie roku, w połowie sierpnia lecimy, tak, bo wakacje w Europie, ruszamy na Islandię na tydzień, będziemy sobie robić objazdówkę po Islandii tydzień, później ja lecę na Grenlandię jeszcze na tydzień i później lecimy właśnie do Stanów. W Stanach jakieś 2,5 miesiąca. Będzie takie świetne. Powiem, że zawsze marzyłem o takiej wyprawie właśnie do Stanów kamperem, wiecie, z dnia na dzień. Jedziecie sobie po prostu przez siebie, śpicie gdzie chcecie, gotujecie w tym aucie. Coś takiego robiliśmy w Australii. W Australii było świetne, ale tu będziemy mieli jeszcze lepiej, bo chcemy kupić takiego lepszego kampera. Chyba, że się akurat dogadamy z jakąś firmą. Jeśli ktoś z Was prowadzi taką firmę, że sprzedajecie lub sprowadzacie samochody ze Stanów Zjednoczonych, chcielibyście podjąć jakąś współpracę z nami, taką, że po prostu wydajecie nam kampera na te 2,5 miesiąca, a tam na kamperze jest Wasze logo i za darmo reklamujecie po prostu swoją firmę. Później kampera Wam oddajemy oczywiście, to dajcie znać, bo miałem się dogadać tak właśnie z jedną firmą, niestety nie wyszło. Musieli zrezygnować z tego pomysłu, także jeśli ktoś taki tutaj jest, zapraszam do kontaktu, bardzo chętnie się dogadam. A jeśli nie znajdziemy takiego kogoś, no to po prostu pójdziemy, po prostu kupimy takiego kampera, no i na sam koniec go sprzedamy. No tak będzie. Ale się piękny zachód robi. Coś cudownego. Czekajcie, pokażę Wam. Dawno nie widziałem tak pięknego zachodu słońca. Pytacie, jak będą pojawiały się odcinki, jakie dni i jak często. No to nie wiem, to wszystko zależy od tego, jak będą się wysyłały materiały. Nie wiem, czy nie jestem za ciemny. To wszystko zależy od tego, jak będą właśnie materiały szły, bo różnie będzie. Ostatnio jak tam byłem, to w miarę spoko było z wysyłaniem. Naprawdę do pewnego momentu całkiem dobrze się wszystko wysyłało. No później już wiadomo, im wyżej, tym gorzej. Jak będzie teraz? Nie mam bladego pojęcia.
ale chciałbym zrobić tak, że 1 maja będzie pierwszy odcinek i później w miarę tego, żeby chociaż, nie wiem, co 3 dni jakiś się tam pokazywał. Nie wiem, naprawdę nie wiem. To wszystko będzie zależne od tego, jak to się właśnie będzie wrzucało. Na początku to jeszcze luz, ale później już, wiecie, teraz też będzie troszkę inaczej. Ostatnim razem no to wysyłałem typowo wszystko tylko z telefonu, wiecie, to szybko można było wysłać i tak dalej. Teraz biorę ze sobą też jeszcze inne kamery. Biorę DJI 360, Insta360, DJI Osmo 5 biorę, bo na dużych temperaturach, na minusowych temperaturach potrzebuję mieć właśnie kamery, które wytrzymają to, że będzie na przykład minus 15 albo minus 20 stopni. Wiadomo, że będzie krótko trzymała bateria, ale zawsze coś tam wytrzyma. No i wiecie, to wszystko będzie trzeba zrzucać, później wysyłać, no. Też nie wiem, do którego momentu w ogóle będę miał laptopa ze sobą, bo w pewnym momencie już go zostawię gdzieś w którymś z tych guest house'ów, w których się sypia tam. Ktoś pytał, jakby bardzo jestem obsrany tej wyprawy, no to nie jestem. Nie jestem, bo wiem, że mocno się przygotowywałem. I jedyne czego się mogę bać, to to, że gdzieś na przykład mogę popełnić jakiś błąd i nie uda mi się. No bo wiecie, no to jest moja pierwsza wyprawa w Himalaje. No nie ma co gadać, znaczy nie w Himalaje, pierwsza taka wyprawa, gdzie się będzie trzeba wspinać. No i zawsze gdzieś tam się może pojawić jakaś panika albo coś, jak coś się nie będzie wodziło. Wiecie, szczyt się zdobywa w nocy, tak naprawdę. Wychodzicie w nocy na przykład do 12, żeby go zdobywać. Różnie może być. Inaczej nie powiedziałbym, że jestem osrany, ale na pewno gdzieś z tyłu głowy siedzi to, że muszę uważać, co robię. Muszę być skupiony na wszystkim, żeby nie popełniać błędów. Słuchać się przede wszystkim i nie kozaczyć. Nie kozaczyć, żeby nie iść za szybko, żeby nie złapać tej choroby wysokościowej. No bo to było bez sensu, no. Sam zrobiłbym sobie pod górkę. Dobra. Po zachodziku można lecieć. Idę robić trening. Jadę do domu, biorę plecak, wsadzam butelki z wodą na bieżnię i pod górkę z 2 godziny. Jestem właśnie w Phuket, tam przyjechałem Alicję odebrać ze szpitala, bo dzisiaj już wychodzi. Wyniki zaczęły się poprawiać. Przyjechaliśmy sobie tutaj na śniadanko. Jak jesteście na Phuket, polecam Wam odwiedzić któryś dzień Phuket Town. I w dzień, i wieczorem jest naprawdę całkiem przyjemnie. W weekendy już jest w ogóle najlepiej. Także naprawdę warto. Kiedy wyjdzie książka Moja ucieczka? No to tak, myślę, że już 3/4 jest napisane. Okładka jest praktycznie zaprojektowana, później wiadomo, trzeba dać to do poskładania i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że preorder na tą książkę będzie w czerwcu, a w lipcu książka powinna być już u Was. Taki mniej więcej jest plan. Chciałbym go zrobić. Będę miał teraz trochę czasu też, żeby pisać, jak będę właśnie w Katmandu, jak będę w Nepalu, później jak będę szedł w górę Himalajów, tam wiadomo, do któregoś momentu oczywiście, ale będę starał się to robić, żeby jak najwięcej po prostu napisać. Ale fajnie mi idzie. Myślę, że to będzie na pewno interesujące, że fajnie się będzie czytało. Sam już ją przeczytałem parę razy, bo wiadomo, cały czas coś nowego mi wpada do głowy, cały czas coś chcę poprawić i no, spodoba Wam się. Na pewno Wam się spodoba. Czy spotkam się z jakimiś Polakami, którzy aktualnie są w Katmandu lub ogólnie gdzieś w Nepalu? Zobaczymy. W Katmandu chyba tak. Chyba się spotkam z jednym chłopakiem, który akurat kończy trasę z Everest Base Camp i będzie schodził, będzie w tym samym okresie co ja. Na samej trasie no pewnie też się kogoś spotkam. Wbrew pozorom dużo Polaków wchodzi właśnie tam, dużo Polaków się spina i w ogóle Polacy mają bardzo, znaczy Nepalczycy mają bardzo dobre zdanie o Polakach, którzy się spinają. Także wiecie, od razu na starcie jest szacun, jak tylko powiem, że jestem z Polski. To tak jest, naprawdę, uwierzcie mi. Pokażę Wam też fajne akcenty polskie, które są też tam na trasie właśnie, jak się idzie do góry w stronę Everest Base Camp lub innych właśnie base campów. Mam taki plan fajny, no fajne właśnie odcinki też po drodze, żeby nie były takie typowo, że tylko idę i tak dalej i gadam jakieś
wiecie, pierdoły, tylko żeby robić takie odcinki, które będą miały jakieś fajne przesłanie, będą chciały coś fajnego pokazać, żebym o czymś fajnym wam opowiedział. No, plan jest. A jeszcze jakbym spotkał kogoś, kto się wspina na przykład na Everest albo na inne szczyty i tak dalej, też z nim pogadał, też by było fajne, takie urozmaicenie odcinków. Także myślę, że się to uda. Czy książka będzie w formie elektronicznej, czy będzie papierowa? Papierowa będzie. Papierowa, zobaczymy. Na początku zrobię pierwszy nakład, pierwszy druk. Jeśli wszystkie się sprzedadzą, no to wtedy już prawdopodobnie będzie później tylko e-book, ale zobaczymy, to jeszcze nie jest powiedziane, bo zobaczymy, bo jeżeli się to szybko sprzeda, będzie dużo osób zainteresowanych, właśnie będzie dużo osób zainteresowanych właśnie książką drukowaną typowo, no to wtedy najwyżej wydrukuję więcej. Zobaczymy. Wszystko mam już naprawdę załatwione, praktycznie dopięte do końca, tylko po prostu muszę ją skończyć pisać. Ale to kwestia czasu. Czy będzie szedł ze mną jakiś szerpa, czy będę wspomagał się tlenem? Na tych górach akurat będę szedł, czy nie, to chyba nie trzeba się wspomagać. Chyba że po prostu będę miał taką małą, taki mały po prostu tlen, taki pomocniczy, ale wydaje mi się, że nie, ale może tego po prostu do tego może się przydać, nigdy nie wiadomo. Także może coś takiego wezmę, ale tak to nie, bo dopiero powyżej 7000 ludzi, bo 7000 metrów ludzie właśnie wspomagają się tlenem, mają ze sobą butlę z tlenem, także na pewno nie. Szerpa oczywiście będzie i to będzie bardzo fajny, doświadczony gościu. Spinam się już z moim kolegą, także wiem, że wszystko będzie dobrze z nim. No, oprócz tego wiadomo, tragarz będzie też, czyli portier, który będzie niósł ciężki sprzęt. Dla nich to jest praca. Ja wiem, że wiele osób tego nie rozumie, ale są ludzie po prostu, którzy nie byli nigdy w Himalajach, nie byli nigdy w górach i nie wiedzą, jak ważne dla takich ludzi jest to, że ktoś taki jak ja da mu pracę i że on będzie mógł zarobić. Ci ludzie zarabiają tylko 2 razy w roku. 2 razy jest sezon właśnie teraz, a drugi jest później listopad, grudzień i oni tylko wtedy mają okazję zarobić pieniądze. Także to, że ktoś wnosi rzeczy, które właśnie potrzebujecie mieć do spinaczki albo coś na górę, to jest ich praca po prostu i tak to działa. Opowiem o tym oczywiście trochę więcej, jak już tam będę na miejscu, żeby uświadomić parę osób, jak ważne jest to właśnie, żeby oni dostawali tą pracę, no ale to już później. Patrzcie, jak ładnie są tu sklepiki porobione. Phuket Town naprawdę jest tak rozwinięte, fajnie jest, tak przyjemne, żeby sobie tutaj przychodzić, przyjechać po prostu, wiecie, pochodzić na zakupy do jakiejś restauracji, do kawiarni. Mega polecam. O, to jest coś nowego, nie było tego steakhouse'u. Ciekawe, trzeba wpaść, spróbować. I ostatnie, jak mocno wierzę w swój sukces? Bardzo mocno. Bardzo mocno, ale do tego sukcesu jeszcze trzeba trochę szczęścia. Tak to wygląda. No, to było na tyle. Kolejny odcinek już z Nepalu. Także śledźcie serię. Myślę, że będzie opublikowany 1 maja, ponieważ cała seria właśnie z Himalajów będzie publikowana w maju. Także polecam Wam zostawić subskrypcję, żeby nic Was nie ominęło, a dodatkowo mi też tym pomagacie. Naprawdę bardzo się cieszę, jak te liczby rosną, jak coraz więcej z Was ogląda, jak mój kanał jest coraz lepiej promowany i to będzie świetna seria. Tyle Wam mogę obiecać. A po tym, co widzieliście ostatnio, gdzie byłem totalnie nieprzygotowany, a teraz mam duże doświadczenie i podróżnicze, i w nagrywaniu, i Grzesiu w montażu, to uwierzcie, że ta seria będzie świetna. Pozdrawiam serdecznie, na razie.